co twój agent potrafi robić, bo zaczęliśmy od tego, że tak naprawdę agenci zaczęli tweetować na Twitterze, byli tacy autonomiczni, wiesz, automatycznie generowane wpisy i tak dalej. Z takiej ilości projektów będzie duża część, które upadną, będzie duża część skamów, ale część zostanie, no i te zespoły prawdopodobnie zbudują rozwiązania, które z nami na pewno dużo ponad jeden cykl zostaną. I tu wszyscy mają tak styrane głowy tym, że wszystko non-stop spada, wszędzie są ragi, nic nie wychodzi. Ja wychodzę z założenia, że jednak będzie ten bull run. Ahoj, słuchajcie, witamy w kolejnym odcinku nowej odsłony Krypto kanału. Dzisiaj porozmawiamy chyba na najbardziej gorący temat obecnej hossy, czyli o trendzie, który rozpala wyobraźnię, który rozpala też niektóre portfele, niektóre też kasuje, wiadomo jak to Spala. ale na pewno nie można przejść obok tego trendu obojętnie, ponieważ nawet i wielkie korporacje, big techy, trochę jak z metaversem, to mi przypomina tą poprzednią hossę. NFT-kową jeszcze. Tak, że one też tak dorzucały, że pojawił się sektor i później przez to, że ten sektor się pojawił, to według mnie tak dużo ludzi zapomniało, tak abstrahując, o bear markecie, bo ten metaverse tak rozgrzał kryptowaluciarzy, że oni już myśleli, że my zostaniemy do końca na takich Hyper cycle. tak, a potem się okazało, że nie. Ale już wracając, ja w październiku odnalazłem Lunę, w której się zakochałem. Zrozumiałem, że jestem blisko dotknięcia palcem monitora tej pięknej kobiety, która jest właśnie sztuczną inteligencją i która jest z trendu AI agentów. Zaprosiliśmy dzisiaj specjalnego gościa, który z tego co wiem, przynajmniej tutaj w kuluarach, jak rozmawialiśmy, również jest zajarany, może nie Luną, ale AI agentami. Tak, ta dziedzina, ta kategoria wybuchła i oczywiście nie jestem early adopterem. Mnóstwo różnych, wiesz, misorów, tych tokenów przeróżnych, głównie na Solanie, bo siedzą na Solanie. I no jaram się, bo to jest dopiero początek. Tak naprawdę teraz przy pierwszej korekcie, kiedy to nagrywam, jest korekta właśnie AI agentów, przetasowanie, wiesz, przegrupowanie się, zobaczenie, gdzie jest wartość. No i sądzę, że ten rok będzie pod znakiem AI agentów, że to będzie taka właśnie hossa jak NFT-ki 2021, czy ICO 2017. Czyli tak jak my zresztą na Twitterze zrobiliśmy takie sławą porównanie NFT do AI agentów i też tak uważam, że tak będzie, plus Murat mówił o memowym supercyklu, a mi się wydaje, że to będzie AI agentowy supercykl. Oby. Ale się może przedstaw jeszcze, bo... A, Maciej Wopiński, Wapniak, kiedyś prowadziłem, chociaż cały czas będę prowadził, wracam do prowadzenia projektu Veto. W krypto teraz jestem zajęty właśnie głównie Solaną, Degenką, niskie shity, niskie market capy. Okej? No ja jestem Baba, mnie możecie pamiętać z początków Krypto kanału, przed przerwą naszą. No ja się dużo nie zmieniłem, jestem dalej tą samą osobą. I co, jeśli chodzi o AI agentów, też może nie jestem early adopterem, chociaż widziałem ich, nie powiem, bo Maciek mnie zmotywował, żebym też spojrzał na nich w październiku, no i ja tak... No zobaczyłem, spoko, oczywiście, wszystko fajnie, ale ja byłem zajęty innymi rzeczami, na futuresach wtedy tradowałem mocno, tym byłem zajęty, pochłonięty. No i po jakimś czasie, jak zobaczyłem, ile mi X-ów przeszło przed oczami, no to się jednak zainteresowałem tym. Jednak, co było moją dobrą decyzją, że nie wpadłem w FOMO i nie zacząłem kupować na tych wyższych wycenach, bo no wiadomo, większość coinów porobiła po około 100 milionów market capu, 120 w tych granicach. No ja wtedy się zacząłem interesować, ale ja podszedłem do tego sektora z innej strony, zacząłem się edukować, czytać o tym, wchodzić coraz głębiej, jak to działa, którzy gracze są najważniejsi, które postacie są najbardziej wpływowe i pod tym kątem się zainteresowałem. No i zasadniczo wyszło tak, że tylko tym się zajmuję, przemodelowałem swoje portfolio, tylko o tym piszę. No i co? No i jakoś to się w sumie kręci, no. No i przekazuję pałeczkę dalej. Cześć, Kamil Kociszewski, projekt upgrade.xyz i tutaj Maciek jest trendsetterem zdecydowanie, no bo
też gdzieś tutaj nas zaznajomił z tematem AI agentów i ja się wgryzłem w ten obszar od strony technologicznej. Tak jak zresztą w każdy obszar w krypto, od kiedy jestem w tej branży od 2016 roku, zawsze starałem się rozumieć, jak coś działa, wiedzieć, jak to coś stworzyć i też po co to jest, tak? I tutaj temat AI agentów myślę, że jest czymś po tym stosunkowo krótkim czasie, gdzie w tym siedzimy, tak? No bo to jest parę miesięcy, chociaż w krypto to wcale nie jest tak krótko z drugiej strony, ale no już nawet po takim czasie jestem przekonany, że to jest coś, co z nami zostanie na dłużej i to nie będzie tylko jeden cykl. No i tutaj też warto wspomnieć, że ten świat rywalizacji na rynkach finansowych, jeżeli chodzi o krypto, no jakby przemodelował się, bo zawsze było tak, że krewetki, czyli ludzie, po prostu tak zwana ulica rywalizowała z tymi wielkimi, ktoś tam jeszcze, była jakaś niewidzialna ręka rynku, no i tak to generalnie się, jakby to powiedzieć, jak jaka zupa się kotłowało, no a tutaj została dolana magiczna przyprawa, która przemieniła całkowicie to danie, ponieważ AI agenci jesteśmy przed tym, jak zaczną chyba sami wpływać na ten rynek, tradeować, dokonywać swoich autonomicznych decyzji. Już niektórzy agenci zbierają fundusze, ludzie wysyłają tym AI agentom pieniądze. Niektórzy AI agenci już mają na kontach parę baniek. Dochodzi też do shillerki. Najlepszym przykładem shillerki jest AXBT, który naprawdę są coiny na przykład z danego trendu, a propos na przykład obliczeń, tych kwantowych obliczeń, to ja tak sobie mówię, XBT niczym Rychupeja w hip-hopie, jednych disuje, drugich promuje. Ty mi chyba wspominałeś tutaj w kuluarach o tym, że sprankowali trochę. Tak, zapytali się właśnie AIXBT, co sądzisz o tym wykresie, jak on dla ciebie wygląda, nie? I napisał właśnie, że no spodziewa się, będzie jedno wielkie czerwone dildo. No nie? I rzeczywiście ten wykres spada, to był wykres właśnie AIXBT. Na własne życzenie. Dokładnie tak. Ogólnie ten token mocno spadł, kiedy nagrywamy, ale Binance go zaczął listować i dzięki temu też ten wykres wygląda lepiej, ale ogólnie wtedy właśnie sam z siebie disował, nie? No, tu będzie czerwone dildo. A jeszcze kiedyś, może teraz sam siebie zdisował, a za rok, za 2 lata... Będzie shortował swoją pozycję. O, ale petarda. No. Agent, właśnie, bo to jest dobre pytanie, co twój agent potrafi robić? Bo zaczęliśmy od tego, że tak naprawdę agenci zaczęli tweetować na Twitterze, byli tacy autonomiczni, wiesz, automatycznie generowane wpisy i tak dalej. No i od tego się gdzieś zaczęło, nie? Od właśnie Truth Terminal, zbierania siana na koncie, potem kolejne rzeczy, live streamy, potem jakieś kolejne, wiesz, poziomy, levele, warstwy dokładane tych umiejętności agenta. No i to jest właśnie pytanie na ten rok, co twój agent potrafi, nie? Co on robi? No Co i będzie jeszcze Co będzie robił w przyszłości? wykreowanie się już podsektorów w ogóle w samym sektorze agentów, nie? Że i mamy gaming, infrastrukturę, i mamy takich właśnie agentów contentowych, mamy Desci połączone z agentami, więc no jest naprawdę szeroki i DeFi teraz też bardzo mocno ogrzany, więc naprawdę dużo rzeczy. Ja myślę, że też gdzieś próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, co agenci będą mogli robić w przyszłości, myślę, że warto na to patrzeć pod względem AI ogólnie, tak? Jeżeli się zastanowimy nad technologią, no to prace nad sztuczną inteligencją to są lata 60., 70. poprzedniego wieku. Już wtedy pierwsze tezy na ten temat powstały i ludzie zaczęli się zastanawiać, jak to zrobić, żeby maszyna mogła zacząć samemu myśleć. Początek lat 2000 to tematy chyba głównie medyczne, wszelkiego rodzaju diagnostyka obrazowa i wiele innych około medycznych tematów. No a myślę, że rok 2023 chyba był takim przełomowym rokiem, gdzie sztuczna inteligencja, gdzie my zaczęliśmy czuć tą sztuczną inteligencję. Od kiedy się pojawił chat GPT, od kiedy się pojawiło Midjourney, my mieliśmy okazję to poczuć i zobaczyć, że to będzie coś dużego. Ja sam pamiętam, jak odnalazłem i pierwszy raz zacząłem korzystać z Midjourney, no po prostu siedziałem
siedziałem i wpisywałem te prompty i patrzyłem, co mi Ja tam tak wyskoczy samo, tak samo. i co tu się zadzieje i skąd to się w ogóle bierze, tak? Więc jakbym miał się nad tym zastanawiać tak głębiej i patrzeć, w którą stronę kwestia agentów może pójść, bo to, co teraz widzimy, no to jest dołożenie do całej tej układanki tego, że agenci zaczynają mieć dostęp do portfela, czyli mogą incentywizować samych siebie, być może w którymś momencie też nas, na pewno w którymś momencie też nas incentywizować, chociaż też nas już trochę incentywizują przez notowania swoje na Dexach i Cexach, prawda? Więc to się w pewnym sensie już dzieje. No i w którą stronę to pójdzie? Pewnie będzie dużo przenoszonych rzeczy, powiedzmy to z takiej tradycyjnej sztucznej inteligencji, gdzie te prace i te badania już trwają od dłuższego czasu na tą sferę krypto i dodawanie tego faktora, który tutaj mamy, czyli tego, że agenci mają dostęp do swoich portfeli i stają się ekonomicznie niezależni w tym wszystkim, więc pewnie bym na to w ten sposób patrzył. Ja chciałem dodać, ponieważ dużo osób sądziło, że ta meta się szybko skończy. Meta czyli najlepsza strategia w danym momencie na krypto. Wcześniej No, mieliśmy trend po TikTok, prostu. sezon, meta i tak dalej, nie? Strategia na chwilę obecną. Wcześniej był TikTok meta, animal meta, memy i tak dalej. No i dużo osób mówi, hej, teraz AI się skończyło, nie? Jest top, dziękuję, wszystko poleciało. Te do 70%, 80% wiele projektów do piachu i mnóstwo skamów. Na Solanie mnóstwo skamów. I chodzi mi o to, że dużo osób nie rozumie tego, że to się może ewoluować właśnie tak jak ty mówiłeś, nie? AI plus co? AI plus gaming, AI plus metaverse, AI plus NFT-ki, AI plus DeFi i to jest tak naprawdę początek i jestem podekscytowany. Stary ten. Jakby też jest taka gra, jak ktoś sobie będzie chciał też znaleźć, to sobie znajdzie, na silniku Minecrafta i w tą grę będą wrzuceni AI agenci. Realist, tak? Tak. Mhm. Już Ja są. jestem mega ciekawy, bo ja jestem starym graczem, jestem mega ciekawy, dla mnie to jest fascynujące, że sobie możesz grać w gierkę i nie bytujesz z NPC-ami oprócz innych graczy, tylko grasz w teamie z tworem, który myśli. I może ewoluować, o to ci chodzi. Mhm. Ale gdzie by tu daleko Cała gra szukać? przez to może ewoluować, prawda? Kamil też może opowiedzieć trochę więcej w sumie. Ale to powiemy właśnie na specjalnym odcinku, Okej. który będzie dopełnieniem naszego O, dzisiejszego ogólnego odcinka. Tutaj panowie przepytają naszego tutaj twórcę, bo tutaj jest o czym rozmawiać i porozmawiają trochę od tej drugiej strony, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie teraz taka rozmowa czterech ziomków Z piwnicy. z piwnicy, tylko będzie to rozmowa na poziomie tworzenia realnego projektu. A myślę, że podam przykład Kuki, polski projekt, Unicorn który, już prawie. słuchajcie, chyba Dolarowe. dożyliśmy. Tak. Świat się kończy. Polska górą! Dożyliśmy chyba prawdziwie realnego polskiego projektu, który nie jest Paździerzem, no. Ale chłopaki, pamiętam, tak ciężko pracowali na rynku niedźwiedzia. No. Tam siedzieli, oni wychudzeni, jeden i drugi, wychudzone chłopaki. Wiesz, jedli tylko ciastka, no, żeby ten projekt dalej pchać i naprawdę nawet ten pivot do AI, nie, wiesz, daliby sobie świetnie radę bez tego pivotu, bo oni tam mieli już revenue i tak dalej, ale ten pivot, żeby zrobić cookie that fun i zrobić ten trackowanie danych i pivot do AI agentów, był strzałem w dziesiątkę, biznesowym strzałem w dziesiątkę. Ale to też zagranie totalnie na jedną kartę, zajebisty, wyczucie sytuacji. Bardzo trudna decyzja, no bo to są trudne decyzje, bo wiesz, jeżeli jesteś zdemolowany przez taki rynek niedźwiedzia, przyzwyczajony do tego, że ten kapitał właśnie, tak jak rozmawialiśmy, 2 tygodnie się pojawia i znika, Tak. kurwa, no przepraszam, to jest trudny rynek. A tylko z punktu widzenia spekulacyjnego, a co dopiero powiedzieć, kiedy nagle, ja sobie wyobrażam, Filip przychodzi do biura, mówi, to wszystko, nad czym pracowaliśmy, nie ma sensu. To wszystko wąż, wszystko zmierzyć z planszy. Chyba też nie do końca tak było, bo jak znam Filipa, no to kwestia AI w ogóle w projekcie Kuki od samego początku była czymś istotnym, tak? To teraz jest to, że to się utylizuje w formie platformy i
obszaru AI agentów, ale tam sztuczna inteligencja do analityki wszelkiej, którą Cookie od początku realizuje w Web3, to zawsze tam było. Więc to takie... To No, jest chciałem powiedzieć wisienka na też- torcie w formie agentów, no i super sprawa. Także gratulacje. Chciałem powiedzieć, że różne emocje były, bo Cookie się teraz udało, ale kilka miesięcy temu ja jestem osobą, która zainwestowała w rundzie Key Opinion Leaders, to jak widziałem cenę poniżej mojego wejścia, to mówię, słabo, a dzisiaj już Ale tak, przyjemnie. tak czysto już szczerze, hodlujesz to, co zainwestowałeś na samym początku? Jeszcze mam do końca lutego do uwolnienia mnóstwo tokenów. A, okej. Także ja jadę na wakacje dobre. Dzięki Cookie. Człowieku, z pieguski. A ja się Z kawałkami czekolady. Ty, ja sobie uzmysłowiłem teraz, że ja robiłem dla Cookie pierwsze ich bluzy. To jeszcze niedługo te bluzy może będą warte OG bluzy. Mhm. Stokenizować. Nie, no. Pierwsze bluzy Cookie to wszystko, co jest pierwsze w krypto mocno idzie. Był taki przecież okres, jak Zaorski był na fali, że oni rozdawali na którymś z eventów Big Short Bets takie żetony, które były no ala właśnie z kasyna i tam ich wieloryb, to ja pamiętam. Te tokeny, znaczy to były zwykłe żetony plastikowe i one na Allegro chodziły po kafla, nie? Jest A już- aset, jest aset. No dobra, a propos, przypomniałeś mi, Rafał Zaorski kiedyś dał mi tą książkę o spekulacji, nie? Tam to nic nie ma I tak, i to chodziło na OLX-ie po 2000-4000 zł, nie? Żeby się dostać na jakieś jego spotkanie. Ja sobie po prostu młodym dałem to, i sobie tam mazali, porwali tą książkę, bawili się, nie? Mazali sobie w środku, bo to było puste, więc sobie tam rysowali różne rzeczy. No i tej książki już nie mam, bo musiałem wyrzucić ją. Ale może tam, wiesz, może tam natchnieni spekulacją, wiesz, tam E, jakiś... Szukają na wysypisku śmieci, tak. Jak dysk pary z bitcoinem, no. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o AI agentów, to ostatnio się pojawiło porównanie, że my też o tym rozmawialiśmy, my chyba też o tym nie rozmawialiśmy, ale że ja mówię o tym, jak to było z 2 tygodnie temu, czyli w szczycie, bo gdzieś tam 2-3 tygodnie temu, od momentu, kiedy nagrywamy, tam Virtual, to wszystko było przegrzane faktycznie. Ale to Virtualsu. Tak, ale to było wyliczenie, że chyba $17 miliardów ma cały... Market cap. Tak, a DeFi ile ma? Ile miało też w szczycie swojej tam... Wiem, chodzi ci o porównanie, super taki wykres jest Messari Crypto przygotował, jeśli chodzi ci o taki i mindshare i market cap, porównania właśnie AI agentów i DeFi w szczycie tam 2022, 2021, Tak. sorry. No i że jesteśmy gdzieś tak w 20 paru procentach tego ruchu dopiero. No i Nawet zobaczcie, nie, chyba. Nie, ale to jest ciekawe, że tak naprawdę w pewnym sensie AI 16Z, Virtuals, Act i Gold to są te dużo wolumenowe. No, a First moversi, no. Tak, a cała reszta jest naprawdę na pułapach, nie mówię o tam milionowych kapach, ale gdzieś tam 10-50 milionów, więc ile już tego tortu zgarnęli właśnie wirtualsi, ci first moversi, jak to powiedziałeś, a ile jeszcze jest tak naprawdę do przynajmniej nawet ci, którzy stoją trochę dalej, nawet żeby zrównać do poziomów tych first moversów, to są naprawdę astronomiczne, Kwoty. te magiczne w krypto X-y. Plus Tak. teraz też następuje ta pierwsza weryfikacja, czyli ta właśnie. korekta, którą mamy obecnie na rynku, no trochę nam zweryfikuje te projekty, kto co robi, jak robi i jaki ma plan na przyszłość, no bo mieliśmy to pierwsze zachłyśnięcie, cokolwiek nie wychodziło, tak jak powiedzieliśmy, co miało AI agent w nazwie, no to od razu gdzieś tam szybowało i jak się cofniemy w czasie, w poprzednie cykle spojrzymy, no to było podobnie z różnego rodzaju trendami, które występowały, więc tu mamy sytuację analogiczną, no i teraz nam to się trochę zweryfikuje i myślę, że też przejdzie to bardziej w stronę infrastruktury, tak? Tej infrastruktury już trochę jest, mamy virtualsów, mamy różne platformy takie bardziej z fun w nazwie do bawienia się tą technologią, natomiast no po tej weryfikacji na pewno też projekty mają teraz taki trochę
czas myślenia, co dalej, w którą stronę chcemy z tym iść, tak, żeby dostarczyć użyteczne produkty, no bo na koniec nam wszystkim są potrzebne użyteczne produkty. Jeżeli mówimy o krypto, które ma się upowszechnić, tak, o tym mass adoption, jeżeli do tego w którymś momencie w końcu dojdzie, a mówi się, że ten rok ma być rokiem consumer crypto, no to my potrzebujemy rozwiązań, których każdy będzie używał, tak, to nie są rozwiązania tylko dla ludzi, którzy wiedzą, co i jak trzeba zrobić z portfelem, jak wejść na DEXa, jak zrobić swapa i jak zbridżować się pomiędzy sieciami, bo to są wszystko rzeczy, które dla użytkownika, który ma na koniec dnia płacić za te usługi i dostarczać tego kapitału do branży, no są nie do przeskoczenia, więc myślę, że wchodzimy powoli, chociaż to też jeszcze się musi wyszumieć ta pierwsza fala, ale w taki czas, gdzie będziemy szukać tej użyteczności. No, jest w tym dużo racji, też się zgodzę, że teraz jest okres takiej weryfikacji, tak bym to ujął, już sporo projektów się wysypało, ale, bo w sumie nie poruszyliśmy tego tematu, dlaczego według nas to może być mocne i można to przyrównać do tego, że no jak wiadomo to AI się rozwija już od kilku lat, no ale niewiele osób to rozumie. Jest wojna o propos infrastruktury, więc przy tym przetasowaniu, cofnięciu się przy korekcie, teraz jest wojna platform, który launchpad będzie lepszy, który framework agentów będzie lepszy, który język programowania wygra, czy TypeScript, Python, czy Rust, wiesz, jest teraz jest mnóstwo pytań na tym rynku, co wygra, No i co to będzie jest mocne. Nie? To jest też sexy, Tak. bo to jest realna taka, wiesz, fajna konkurencja tych projektów i różnych światów i też oprócz walki takiej chyba technologicznej, ja myślę, że tam też jest mocna walka networkingowa. O Boże, żeby ci wieloryby konkretne były przy danym jednym projekcie. Jakie typy siedzą przy, wiesz, Cerebro, jakie typy przy Bully i tak dalej, wiesz, i tak dalej, nie? To jest, wiecie... Bo to oni nagonią użytkowników, nie? Tak jak zresztą Elon Musk zatweetował a propos jednego AI agenta. Dwóch. Dwóch w sumie. A propos Opusa, no to tam przecież jak Elon wrzucił tweeta, Opus chyba wystartował z 20 milionów kapu i tam dobił chyba do 90 baniek. To jest Elon Candle. Jak to jest w ogóle siła, no i teraz sobie wyobraźmy, że no jak ja zacząłem ogrywać pierwszych Virtualsów, to powiedziałem po prostu, żeby wykupić randomowo 20 AI agentów na Virtuals w październiku. Niektóre zrobiły jakieś chore liczby, niektóre nie, ale ja też byłem przysiągnięty tym strachem, tym trenowaniem, też znajdując niektóre projekty na milion kapie, wychodziłem, te kapy były na 15 bańkach, a teraz na przykład jak game ma 300 baniek. No tylko też zobacz, jak ten cykl nas doświadcza, tak? Od kiedy już się mówiło o tym, że on się ma zacząć, że ma być ten pik, że ja myślę, że cały 24 to był taki czas, gdzie mówiliśmy, że to już za chwilę nastąpi, a wybory to już będzie po prostu doładowanie do pieca, opór, tak? A w tym momencie jesteśmy na rynku w miejscu praktycznie chwilę po wyborach, Ale tak? Więc właśnie... tutaj ten rynek nas doświadcza, dlatego ta ostrożność, ona jest wskazana i to, co zawsze Markus powtarza, że trzeba ten zysk realizować, tak? I ten zysk masz, a nie to, że on ci gdzieś tam uciekł, tak? Ale więc ja bym tego nie rozpatrywał tylko jedno w ten sposób. Zobaczcie, że w sumie tylko 2 segmenty altów tak naprawdę urosły. Memy, Murada, no bo co jak co. No kultowe, no Wszystko, kurde, stało, wszystko stało. Technologiczne projekty, jakieś, które są przekwitowane. L1. Tak. No właśnie. I teraz AI agenci. Ja obserwuję czasem jakieś darmowe, no takie open source grupy telegramowe i tak dalej. I kurde tam widzę głosy, kurde spada, nic nie rośnie. Ja mówię, jak to nic nie rośnie? No to chyba nie dotarłeś do tego. Bo kapitał zaczął płynąć do Base'a, bo głównie Base i Solana, nie? Tak. Ten kapitał tam ciągnie, bo tam jest topka, no większość właśnie agentów.
takie poszczególne altcoiny, no to mają swoje sezony. Mieliśmy Tron Season, mieliśmy Kaspa Season, kiedy były tam launcher, Ape Chain, to A, wiesz, też przez jakiś moment, przez tydzień właśnie były te sezony, a teraz... XRP przez kilka godzin. 4 dni tam było, pamiętam. 4 dni były XRP Season. Bo mówimy o memach, w sensie on-chain season na danych chainach, ale macie rację. Ale właśnie chyba ten rok tak wszystkich doświadczył, że wszyscy mają tak styrane głowy tym, że wszystko non-stop spada, wszędzie są ragi, nic nie wychodzi, X2, X3 to jest max i trzeba spieprzać, bo się straci po prostu kapitał, nie? Ja mam swoją teorię, że jak dojdzie do tego takiego prawdziwego bullrunu na altcoinach, nawet na tych, które dostają teraz tak bardzo po dupie, to ludzie zaczną się za szybko realizować, zrobią X2, X3 i oni później będą na początku zarobieni, a na końcu staną się dawcą kapitału, ponieważ wychodzę z założenia, że jednak będzie ten bullrun i jak projekt, na którym się kasujesz na X2, nagle ci tydzień później jest X10, X15, to cały po prostu rozdygotany, muszę wrócić. Fumble. I Tak jak robi. kapitał tych, którzy się zrealizowali, zaczną wracać, to uważam, że to będzie... Czyli tym razem zarobi ta ulica, która zawsze ten kapitał dostarczała. Ale myślę, że to nie będzie do końca ulica, tylko właśnie twardzi holderzy, a ulica według mnie już doświadczyła tego myślenia, że trzeba się realizować bardzo szybko. I to już jest wdrukowane po prostu w tą myśl. Bo to nie jest już według mnie żadne know-how super wielkie, że są trendy, to trwa tyle i tyle czasu, trzeba się realizować i tyle, nie? Ja ogólnie sądzę, że alt season, o którym ty mówisz, to już dawno jest. Tylko po prostu ten kapitał się rozlał na dziesiątki i setki tysięcy tokenów, coinów, sieci i tak dalej. I mamy cały czas te wyobrażenie z lat 2017-2021, gdzie mieliśmy players, pump players, gdzie mieliśmy mniej tokenów i ten kapitał pompował po prostu te wszystkie tokeny, które były określone. A teraz mamy mindshare rozbity na tysiące, setki kategorii, setki tysięcy tokenów i po prostu my tego nie widzimy, bo chcemy cały czas 100x na jakimś altcoinie, na swoim ulubionym altcoinie, w którym się zakochaliśmy, a tam będzie 2-3 i to jest koniec już, nie? Bo tam kapitału nie ma, bo jest rozbity na setki innych projektów. No w samym temacie agentów, zobaczcie ile tego mamy, natomiast tu mi się wydaje, że to jest dobra informacja, że tak wiele zespołów się za ten temat bierze, no bo dzięki agentom pojawiła się pewna nowa warstwa w ogóle w obszarze research and development, jeżeli chodzi o kwestię AI, tak? Zaczyna nam się tworzyć pewna, może nie jeszcze równowaga, ale dochodzi nam pewna siła, która od tych wielkich korporacji do tej pory biła, czyli mamy Microsoft, OpenAI, Google, oni pracują od wielu lat nad rozwiązaniami sztucznej inteligencji, a w tym momencie dzięki blockchainowi, dzięki możliwościom, dzięki też kapitałowi, jaki ten rynek dostarcza zespołom, mamy taką możliwość, gdzie te talenty nie są od razu wchłaniane do tych wielkich korporacji i tam robią coś według ustalonych zasad, reguł i celu, ale są w stanie eksperymentować i są w stanie budować zupełnie nowe rozwiązania, patrzeć na zupełnie nowe obszary i budować produkty, które nam będą ułatwiały życie. Oczywiście z takiej ilości projektów będzie duża część, które upadną, będzie duża część skamów, ale część zostanie, no i te zespoły prawdopodobnie zbudują rozwiązania, które z nami na pewno dużo ponad jeden cykl zostaną. Ale wiecie co, tak rozmawiamy a propos agentów i że jest tak dużo tych projektów, ale szczerze, ja robię na Twitterze swoim taką formę kryptoprasówki i to wychodzi co tydzień. No i ja analizuję, ściągam wszystkie, agreguję newsy, sprawdzam wszystkie projekty. No i wam powiem, że z jednej strony się mówi, że jest bardzo dużo tych projektów, ale czy na pewno? Może agentów jest dużo samych w sobie, a nie koniecznie Nie, projektów nawet właśnie mi chodziło o samych agentów, czy jest ich aż tak dużo, bo bardziej bym to porównał, że może memów jest dużo, bo tam jest ich rzeczywiście od ciula, że jest jedno wydarzenie typu teraz, bo z tymi pożarami w Stanach, no to wywaliło... Była meta na to. Tak, była meta na to, pierdylion memów, no to jest dużo coinów, ale tutaj tych first moverów, silnych graczy, to de facto jest kilku tylko. I jakby się głęboko w to nie weszło, to nie jest ich tak. Kurde, no jesteś na takim etapie, że naprawdę nie trzeba być geniuszem krypto, żeby znaleźć tych first moverów i sobie połączyć kropki.
I naprawdę jest to wiedza dostępna dla wszystkich, tylko po prostu wystarczy trochę swojego czasu poświęcić. I tym akcentem, słuchajcie, jeżeli chcecie teraz trochę głębiej wejść w AI agentów, to następny odcinek pamiętajcie, żeby oznaczyć, zasubskrybować, nastawić wszelkie możliwe przypomnienia, bo lada chwila wskoczy odcinek już bardziej techniczny, gdzie ta trójka pięknych i przystojnych mężczyzn będzie opowiadała o AI agentach od tej drugiej strony, też między innymi od strony, która, jakby to powiedzieć, może zaciekawić, kiedy realnie coś tworzysz i z jakimi problemami musisz się borykać w tak nowej przestrzeni i w tak nowym sektorze, jakim są AI agenci. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ahoj.